Witam wszystkich. Ciepło się zrobiło, wiosna chyba idzie, dlatego takie nagranie w plenerze. Dzisiaj porozmawiamy sobie o komputerze, który już znacie, mianowicie Lenovo M720Q. Jak ponad rok temu komputer ten był szczegółowo recenzowany tutaj. Natomiast dzisiaj po roku zobaczymy, co się tutaj zmieniło, jakie nowe wyzwania stają przed nami, a wiadomo, że jest nowy system Tahoe i pod tym kątem będziemy teraz ten komputer dokładnie testować. Czyli tak, Lenovo M720Q i teraz pokażę Wam, jak ten komputer mniej więcej wygląda. Zobaczcie, porty z przodu, USB-C, USB 3.0, z tyłu, no wiadomo, zasilanie, DisplayPort, HDMI, pełen zestaw portów USB 3.0 i oczywiście Ethernet. No, tak to wygląda z tyłu. Teraz dobierzemy się do wnętrza tego komputerka, bo tam są najciekawsze rzeczy. Co tu mamy? Lenovo M720Q. Dobra. Teraz jak widzicie, tutaj jest taka jedna śrubka, którą trzeba oczywiście odkręcić. I to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o demontaż tego sprzętu. Teraz tylko tutaj ściągamy obudowę. No i teraz tutaj widzimy taką kieszeń na dysk SSD. Teraz pokażę Wam, co jest pod tą kieszenią, bo są dość ciekawe rzeczy. Zobaczcie tutaj. Tutaj w tym miejscu jest karta natywna Broadcom, czyli mamy natywny Bluetooth, natywne mamy Wi-Fi. Tak, także tak to tutaj wygląda. No, jeszcze może z drugiej strony. Dobra, tutaj. No, natomiast inne rzeczy są w środku, że tak powiem, po drugiej stronie. I teraz tak, ściągamy po prostu, pyk, ściągamy obudowę i zobaczcie tutaj, tu jest dysk Western Digital SN730, to jest 256, no taki mały, powiedzmy, testowy, no i pamięci 2 razy po 8 giga. Że tu można docelowo nawet dać 64 giga oczywiście, to nie ma z tym problemu. No i tak to wygląda. Jest fajna sprawa, że one są tak oddzielnie z drugiej strony umiejscowione, także wymiana, dołożenie jakiejś pamięci jest po prostu tutaj, no że tak powiem, banalne. No i cóż, za chwilę przejdziemy już do dalszej części tego wideo. Tam będzie sporo na temat nowego systemu MagOS Tahoe i zobaczycie, jak to działa na tym właśnie systemie. System MagOS Tahoe 26.3.1, aktualnie najnowsza wersja. I teraz pokażę Wam, jak ten komputerek Lenovo M720Q sprawuje się na tym systemie. Wyposażenie tego komputera jest takie typowe dla tego modelu. To znaczy 6-rdzeniowy procesor i5-9500T, karta graficzna Intelu HD 630 zintegrowana, 16 GB pamięci DDR4, no i tu mam taki dysk 256 GB, na którym właśnie zainstalowałem to MagOS Tahoe. I tak, zacznijmy może od początku, czyli audio. Zobaczcie, jak to wygląda audio u nas. Audio.
Oczywiście głośniczki wewnętrzne są tutaj jak najbardziej aktywne. Jest tutaj również taki głośniczek na Bluetooth podpięty. Można używać portu DisplayPort, jeżeli macie na przykład głośniki w monitorze. Także no, wszystkie możliwości wyjścia dźwięku są tutaj aktywne. Input, no oczywiście w input jest mikrofon wbudowany, mikrofon na USB. Następna rzecz, Bluetooth. Bluetooth jest tutaj natywny, to jest Broadcom. Działa z wszystkimi feature'ami macOSa. Tu jeżeli sobie wejdziemy w Bluetooth, zobaczcie jak to wygląda. Ja tu nie mam wiele podłączone, są podłączone teraz głośniczki na Bluetootha, ale to będzie działało no, z iPhone'ami, nie ma problemu. Tutaj jest 100% zgodność z systemem macOS. Następnie karta Wi-Fi. Karta Wi-Fi, zobaczcie, również natywna tutaj jest karta Wi-Fi. Ja tu mam podłączony internet 5G. Wszystko działa bez problemu. Teraz możemy sobie zrobić jakiś test programem Ookla Speed. No tutaj zależy właśnie od łącza. U mnie to jest około 600 megabitów na sekundę, tak więc bardzo fajnie to działa. Upload jest ograniczony do 60 megabitów na sekundę. Więcej na moim internecie się tutaj nie wyciągnie, a więc widać, iż działa to bardzo dobrze. Jest to w pełni sprawne tutaj. No i oczywiście AirDrop, wszystkie feature'y jak najbardziej działają na tej natywnej karcie Broadcom. I teraz tu warto wspomnieć, iż aby osiągnąć tutaj ten natywny Bluetooth i uaktywnić właśnie audio na systemie Tahoe, korzystamy tutaj z programu OCLP Mod. Ja tu instalowałem ten program w najnowszej wersji 3.1.5. Chwilę zobaczcie. Właśnie 3.1.5. Na moim wideo sprzed miesiąca bodajże jest cała instrukcja, jak ten program używać, co robić, aby uaktywnić właśnie to Wi-Fi i audio na systemie Tahoe. Można powiedzieć, że to jest no, niezbędny program, zwłaszcza do Wi-Fi. I sprawuje się naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. A następnie cóż, Ethernet. Ethernet jest typowy 1 gigabitowy. DisplayPort, Display Graphics, czyli grafika wbudowana Intelu HD 630. Zobaczcie tutaj, ja to nagrywam w 1080p, ale oczywiście wyższe rozdzielczości są jak najbardziej obsługiwane. Tu możemy sobie przestawić na 2560 bez problemu. Tak jak tutaj PEK, ale tak na 1080p lepiej się chyba nagrywa, lepiej po prostu widać to wszystko. Pamięć tu jest w dwóch bankach pamięci po 8 GB, czyli mamy 16 GB. Następnie dysk to jest WDC SN730 256, no zwykle tutaj dajemy 1 tera. Następnie tak, no porty USB, wszystkie porty USB tutaj są aktywne, łącznie z USB-C szybkim. I teraz tak, nie będziemy tu robić jakichś bardziej wymagających testów, ponieważ wiadomo, że nie jest to komputer taki no typowo do renderingu, do obliczeń, raczej do takich prostszych rzeczy, ale zrobimy sobie tutaj test programem Geekbench, aby Wam pokazać no, mniej więcej jakie są osiągi. Oczywiście te osiągi będą mniejsze, ponieważ jest tutaj nagrywanie tego wideo, także
zjada to część zasobów. Potem Wam pokażę, jakie są wyniki bez nagrywania. No, czyli tyle wyszło. Oczywiście wynik jest mniejszy niż w rzeczywistości. Tutaj zamieszczę Wam jeszcze screena z testów, jaki był robiony właśnie bez nagrywania. Teraz możemy jeszcze sprawdzić kartę graficzną, czyli Intela UHD 630 i tutaj test metal. To sobie jeszcze zrobimy. Test już zrobiony, 5466. No tak jak mogliśmy się tutaj spodziewać. Jak widzicie, no wszystko działa tak jak działało pod systemem Magos Sequoia, czyli jeżeli macie starszy system, owszem, można sobie zrobić upgrade. Tahoe jest jak najbardziej dostępny na ten komputer. Komputer ten możecie kupić w naszym sklepie na maxstorm.eu lub maxstorm.pl. Tutaj wchodząc sobie do sklepu, wybierając Lenovo M720Q, mamy wersję podstawową, ale również w konfiguracji możemy sobie dodać pamięć, wymienić procesor, dodać natywną kartę Wi-Fi. Jeżeli natomiast macie już taki sprzęt, Lenovo M720Q, a potrzebujecie tylko oprogramowania, to możecie u nas to oprogramowanie również dostać, ściągnąć sobie z naszego serwera. Tutaj Lenovo M720 Tiny. Są dostępne zarówno systemy od Ventury, Sonomy, poprzez system Sequoia, aż do systemu Tahoe. To wszystko można dostać w naszej firmie przez naszą stronę, także zapraszam do korzystania. I cóż, myślę, że to wszystko w tym temacie na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków.